Gotowe? Puszek gotowy? Puszek! Puszek coś zjechał, ja nie wiem, o co mu chodzi. Dobra. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak przygotowuję wałki do nęcenia i opowiedzieć o ciężkim nęceniu podczas łowienia na feeder. Czasami, aby skutecznie łowić na feeder, trzeba obficie zanęcić łowisko. Nieraz się zdarza, że wystarczy w łowisko posłać kilka koszyczków tym wędziskiem, którym się łowi, i później budując łowisko, jesteśmy w stanie mieć bardzo udaną sesję wędkarską. Natomiast bardzo często jest tak, że trzeba podać dosyć dużo na start, zaznaczyć sobie miejsce, w którym łowimy, i w tym miejscu właśnie ustawiają się ryby i później są łatwiejsze do złowienia, niż podamy bardzo niewielką ilość zanęty lub przynęt. Według mnie bardzo ważne podczas takiego wędkowania, gdy chcemy bardzo obficie zanęcić łowisko, jest to, żeby miejsce, w którym nęcimy i w którym łowimy, to było to samo miejsce, żeby nie było tak, że zanęcimy na przykład dalej, łowimy bliżej, czy na odwrót, więc trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Ja już pomijam kwestię tego, czy ktoś rzuca celnie, czy nie, czy używa klipsa, czy nie. Zakładam, że używamy klips na szpuli kołowrotka, czyli zarzucamy zestaw na tę samą odległość, kierujemy zestaw na jakiś tam znacznik, który znajduje się na przeciwległym brzegu, i rzucamy w tym samym kierunku. Mamy oczywiście na kołowrotku odmierzoną tę samą długość w wędzisku do nęcenia i do łowienia. Takie podstawowe założenia, o tym nie będę opowiadał, jak to zrobić, bo już powstał taki film, jak łowić celnie, czy jak zarzucać celnie zestaw. Tutaj jest link, więc jak wejdziecie, to Wam wyskoczą takie porady na temat celnego wędkowania. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym, co zrobić, żeby kulka, którą przygotujecie, czy wałek, tak jak potocznie są nazywane kulki do nęcenia podczas łowienia na feeder klasyczny, żeby ten wałek został na dnie w miejscu, w którym później będziemy łowić. Bardzo często, gdy są zawody feederowe, wałki przygotowuję bezpośrednio na stanowisku. Mam tutaj pojemnik. Akurat tutaj na potrzeby tego filmu mam przygotowany pojemnik, to jest zanęta z gliną, mniej więcej w proporcji pół na pół. Dodałem troszkę pinek i będę przygotowywał kulę do nęcenia. Zawsze podczas nęcenia wałkiem i podczas przygotowywania tych wałków mam ze sobą ten koszyczek, którym będę nęcił. Do nęcenia wałkami używam tylko i wyłącznie tego rodzaju koszyczka. On w środku nie ma żadnych ograniczników, więc jeżeli tam wałek będzie w środku i szarpniemy, to ten wałek bez problemów wysunie się z tego koszyczka. On jest plastikowy, bardzo gładki, więc swobodnie się wysuwa. Ja tych swoich kul nie czopuję. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Nie potrzebuję czopować kul, nawet jak zarzucam zestaw na bardzo dużą odległość. Bardzo często jest tak, że taki koszyczek jako wzór do wielkości wałka mam ze sobą na stanowisku, a drugi taki sam koszyczek jest zaczepiony w wędzisku do nęcenia. Więc jak przygotowuję wałki, on sobie gdzieś tutaj leży, foremka pod ręką, więc mogę zacząć przygotowywać wałki. Biorę porcję mieszanki, wstępnie formuję mniej więcej w kształt tego koszyczka do nęcenia. To jest już taki, można powiedzieć, pełnowymiarowy koszyk dopuszczony zasadami Międzynarodowej Federacji Wędkarskiej na zawodach federowych, ale także i według polskich przepisów w federze klasycznym on jest dozwolony. Jeśli łowicie prywatnie, takich ograniczeń nie ma, natomiast na zawodach koszyczek nie może być większy niż 5 na 7 cm. Zobaczcie, uformowałem wałek. Ten wałek jest większy od tego koszyczka, tak przypuszczam, więc po prostu ten koszyk służy mi jako taki wykrojnik. Już mam mniej więcej, dzięki temu, że wykorzystałem ten koszyk jako wzornik, już mam kształt wałka. Ten wałek bardzo dobrze zmieści się wewnątrz. Doklejam jeszcze go. Jeśli przygotowuję wałki z gliny, to staram się, żeby te wałki były troszkę mniejsze, żeby ta glina, szczególnie jak to jest taka glina wiążąca, bardzo tłusta, z dużą ilością wody, żeby ten wałek w miarę swobodnie tu wchodził. Zdarzało mi się, że jeżeli taki idealnie wykrojony wałeczek z takiej mokrej gliny włożyłem do koszyczka,
miałem problem, żeby z tego koszyczka go wyrwać, bo no tak się zassał wewnątrz, że ciężko było go stąd wydostać. Dlatego jeżeli będziecie nęcić gliną, lepiej taką kuleczkę gliny, no wiadomo, mamy mokre ręce, to opanierować to w zanęcie, wtedy ta kulka łatwiej wychodzi z podajnika. Podczas przygotowywania wałków przed zawodami, podajnik mam tutaj na kolanach, lepię wałki, odkładam do pojemnika. Tych wałków przygotowuję tyle, ile potrzeba, więc to jest taki dosyć żmudny proces. Trzeba go wykonać, ale nieraz bardzo warto. Nie będę wyklejał całej zawartości tego mieszalnika. Przygotowałem kilka wałków. One, tak jak widzicie, już idealnie pasują do tego koszyczka do nęcenia. Później, gdy przychodzi sygnał na zawodach wolno nęcić, biorę taką kuleczkę, wkładam do tego koszyczka i tak jak wspomniałem, nie czopuję tego, nie wykorzystuję tutaj jeszcze dodatkowej zanęty, żeby to zaczopować, tylko miażdżę, zgniatam tak tą dolną część. Tutaj tą górną się w ogóle nie przejmuję, bo podczas zarzucania możecie to sobie wyobrazić, tak jakby cała siła, cały impet idzie w dno tego koszyczka. Ta kula stara się wyjść tyłem, nie tutaj powiedzmy z tej strony. Jeżeli jest impet podczas zarzucania, no to jest taka tendencja, żeby ona tędy wypadła. Więc tutaj z tej strony ją miażdżę. Jeżeli nęcę na bliskim dystansie, powiedzmy, nie wiem, 15-20 metrów, wystarczy, że zrobię tutaj dwa takie wciśnięcia kciukiem i to najczęściej jest wystarczające, żeby ta kula przy zarzucie nie wypadła. 2-3 nie wypadła, natomiast jak to spadnie na dno, ja szarpnę, oczywiście to szarpnięcie jest mocniejsze, ta kula pozostaje na dnie. Ja nie ciągnę tej kuli później przez parę metrów, to co wspomniałem na początku. Tam, gdzie nęcę, tam muszę później łowić, więc nie może być tak, że zarzucicie wasz koszyczek z kulką i będziecie szarpać i przybliżać ten koszyczek do brzegu i po paru metrach pach, kulka wypadnie. Musicie się starać, żeby nęcenie wyglądało w ten sposób, że jeżeli koszyk opadnie na dno, wy szarpniecie, to ta kulka, powiedzmy, tutaj w obrębie tego stanowiska musi zostać. To wtedy nęcenie i łowienie będzie ze sobą razem współgrać. Jeżeli nęcę na większej odległości, to oczywiście robię więcej tutaj tych wciśnięć kciukiem. 2, 3, 4. Takie wciśnięcie już pozwala mi zarzucić zestaw na 40-50 metrów. Ta kulka naprawdę bardzo dobrze się trzyma i podczas mocnego zarzutu nie opuści koszyczka. Natomiast po opadnięciu na dno jesteśmy w stanie tą kulkę z tego koszyczka uwolnić. Chciałbym też zwrócić Wam uwagę na jedną rzecz. Ja tutaj przekazałem tak jakby swoją wiedzę, natomiast każdy z Was inaczej ściska te kulki, inne robi wałki, inaczej będzie wciskał tutaj tym kciukiem tą kulkę, więc jeżeli wybieracie się na jakieś ważne zawody, no chyba lepiej wcześniej pojechać nad wodę i potestować, jak to wygląda. Tak jak mówię, inaczej się zachowuje mieszanka, inaczej się zachowuje zanęta, inaczej się zachowuje czysta glina. Ja Wam przekazałem sposób, który działa według mnie bardzo dobrze. Nie znam lepszego sposobu na nęcenie wałkami, natomiast zdaję też sobie sprawę, że trzeba troszkę potestować już na konkretnym przypadku. Każdy z Was musi pojechać nad wodę i samemu namacalnie to dotknąć, zrobić te kulki, te wałki i samemu spróbować zanęcić łowisko. Życzę Wam, żeby to się udawało, żebyście byli skuteczni podczas nęcenia na zawodach, a dzięki temu będziecie łowić dużo ryb. Dziękuję, że zostaliście do końca. Do zobaczenia w następnym filmie. Jeżeli zarzucam zestaw na bliską odległość 15-20... Kurde, przecież ja przyciszyłem telefon.